Rubinkowo. Dziś jedna z największych dzielnic Torunia. Nazwa osiedla pochodzi od Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego, królewskiego sekretarza, człowieka światłego i przedsiębiorczego, który na początku XVIII wieku zakupił od miasta 70 hektarów nieużytków. Ulice Rubinkowa noszą imiona wybitnych postaci związanych z Toruniem. Emocjonalnie, zawodowo, czasem zupełnie nieoczywiście. Niestety, wielu mieszkańców nie zna historii tych patronów, nie wie, co kryje się za nazwami ulic, ani co można na nich znaleźć. Dlatego właśnie powstała ta seria filmów. Chcemy przybliżyć Wam Rubinkowo, nie tylko jako miejsce do życia, ale jako przestrzeń pełną historii, znaczeń i ciekawostek. Zapraszam do wspólnego odkrywania dzielnicy, którą mijamy każdego dnia. Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejny spacer ulicami Rubinkowa. Dzisiaj proponuję jesienny spacer po ulicy Buszczyńskich. Ulica Buszczyńskich rozpoczyna swój bieg przy ulicy Łyskowskiego, przy której teraz jesteśmy, i przechodzimy do spaceru po ulicy Józefa i Sylwestra Buszczyńskich. Na samym początku znajduje się wieżowiec Buszczyńskich 2. Jest to chyba jedyny budynek znajdujący się przy ulicy Buszczyńskich z numerem parzystym. Kolejne budynki znajdują się po przeciwnej stronie ulicy i są już oznaczone numerami nieparzystymi. Spacerując po ulicy Buszczyńskiej, posłuchajmy kilku ciekawych informacji o tej ulicy i o jej patronach. Na toruńskim Rubinkowie, wśród bloków i zielonych skwerów, biegnie jedna z ulic, której nazwa niesie ze sobą historię lokalnego rzemiosła, pasji i patriotyzmu. To ulica Józefa i Sylwestra Buszczyńskich, hołd dla rodziny, która przez ponad 100 lat kształtowała toruńską kulturę drukarską. Ulica rozpoczyna swój bieg przy ulicy Łyskowskiego, jednej z głównych arterii Rubinkowa, i kończy się przy ulicy Rakowicza, w pobliżu terenów zielonych i placów zabaw. Otoczona blokami mieszkalnymi, sklepami i punktami usługowymi, stanowi typową osiedlową przestrzeń, spokojną, funkcjonalną i dobrze skomunikowaną. Choć niepozorna, jej nazwa przypomina o ludziach, którzy zapisali się w historii miasta. A teraz kilka zdań o patronach tej ulicy. Józef Buszczyński, najstarszy z rodu, rozpoczął swoją działalność w XIX wieku, w czasach zaborów. To właśnie on założył drukarnię, która dała początek Gazecie Toruńskiej, pierwszemu polskiemu dziennikowi w mieście. W czasach, gdy język polski był wypierany z przestrzeni publicznej, jego prasa była aktem odwagi i wyrazem tożsamości narodowej, a także aktem oporu wobec germanizacji. Zmarł w wieku 65 lat, pozostawiając po sobie silne dziedzictwo drukarskie. Pałeczkę po nim przejął jego syn, Sylwester Buszczyński, który w okresie międzywojennym kontynuował dzieło ojca. Drukował dla książnicy miejskiej imienia Kopernika, wspierając rozwój edukacji i kultury w odrodzonej Polsce. Ostatnim przedstawicielem tej drukarskiej dynastii był Sylwester Teodor Buszczyński. Przejął zakład w 1933 roku, ale jego działalność została brutalnie przerwana przez II wojnę światową. Jego drukarnię przejął niemiecki zarządca komisaryczny.
Po wojnie drukarnia została upaństwowiona, kończąc ponad stuletnią historię rodzinnego przedsiębiorstwa. Dziś, spacerując ulicą Buszczyńskich, mijamy codzienne życie osiedla. Dzieci wracające ze szkoły, seniorów na ławkach, rowerzystów i spacerowiczów. Ale warto na chwilę się zatrzymać i pomyśleć o tym, co kryje się za tą nazwą. To nie tylko ulica. To wspomnienie ludzi, którzy przez pokolenia drukowali słowa, budowali świadomość i pielęgnowali polskość w sercu Torunia. Przy ulicy Buszczyńskich znajduje się jedno z niewielu rond na Rubinkowie. Właśnie jest za mną. Wydaje mi się, że ronda te usprawniają ruch i są super alternatywą dla skrzyżowań równorzędnych, gdzie przy 3 ulicach zbiegających się przy takim skrzyżowaniu nigdy nie było wiadomo, kto ma pierwszeństwo. Dotarliśmy już do końca ulicy Buszczyńskich. Kolejne budynki, które znajdują się przed nami, to już jest ulica Rakowicza, o której pewnie opowiem w którymś z następnych odcinków. Dziękuję wszystkim za wspólny spacer. Jest piękny, jesienny dzień, prawdziwa polska złota jesień. Mam nadzieję, że do końca roku uda mi się nakręcić jeszcze kilka ciekawych odcinków o kolejnych ulicach. Do następnego razu.